Cześć! Chcesz poćwiczyć słuchanie po polsku? Nazywam się Paulina Lipiec i w serii krótkich wideo będę opowiadać o różnych tematach powoli, po polsku, z napisami po polsku i po angielsku. Wybrałam kilka tematów ze swojego życia, więc będą to takie vlogi personalne, lifestyle'owe, może o nauce polskiego na różne tematy. Dzisiaj będę mówić o tym, co mnie zaskoczyło w Dubaju, bo od kilku miesięcy mieszkam w Dubaju. Przeprowadziłam się tutaj ze swoim mężem, ponieważ znalazł tutaj pracę 2 miesiące temu, a konkretnie w maju 2021 roku. Nigdy nie sądziłam, że będę mieszkać w Dubaju. Jestem z Europy i bardzo lubię Europę, no ale tak się ułożyło, takie jest życie, jesteśmy tutaj i musimy nauczyć się tutaj żyć. A więc kilka rzeczy, które mnie zaskoczyły. Jedną z pierwszych rzeczy, które zauważyłam, kiedy pierwszy raz wyszłam z hotelu, to ruch uliczny. Kilka lat temu mieszkałam w Kairze i tam ruch uliczny jest okropny. Samochody, właściwie kierowcy, nie trzymają się swoich pasów. Czasami ulica ma 5 pasów i jest 8 samochodów obok siebie i bardzo trudno przejść przez ulicę. Też nie ma przejść dla pieszych. Tutaj ruch jest bardzo zorganizowany, kierowcy są kulturalni, nie ma dużo samochodów, poza godzinami szczytu oczywiście. Kiedy przeszłam przez ulicę w niedozwolonym miejscu, bo akurat nie było blisko przejścia dla pieszych, to kilku kierowców zatrzymało się, pokazało mi, proszę przejść i nie było żadnego problemu. Samochody, kierowcy zatrzymują się i szanują pieszych. Dzięki Bogu. Myślę, że nawet bardziej niż w Polsce. No dobra, co jeszcze mnie zaskoczyło w Dubaju? Jak może wiecie, może nie, zależy czy jesteście tutaj nowi, czy już trochę mnie obserwujecie. Od kilku lat uczę się arabskiego. Średnio mi idzie. I wszyscy mnie pytają, że czy skoro mieszkam teraz w Dubaju, to w końcu mogę ćwiczyć swój arabski. No niestety, z arabskim nie za bardzo mam kontakt. Co prawda mieszka tutaj trochę Egipcjan, a ja uczę się egipskiego, arabskiego. Jeśli chodzi o lokalnych mieszkańców, o Emiratczyków, to jest ich może 10-15% i żyją w takiej bańce. Są w swoim własnym społeczeństwie, w swojej własnej społeczności, więc nie ma z nimi kontaktu. Myślę, że bardziej niż arabski w Dubaju może się przydać hindi, ponieważ jest bardzo, albo urdu, ponieważ jest bardzo wielu kierowców taksówek, którzy mówią w hindi lub w urdu. Jest wiele osób, które pracują na przykład w dostawie, w usługach, w sklepach, którzy są albo z Indii, albo z Pakistanu, z Bangladeszu, czy z Filipin. Więc te języki przydają się bardziej. No dobra. Co jeszcze mnie bardzo zaskoczyło? W mieszkaniach jest kilka innych rzeczy niż w Europie, jest kilka innych rzeczy niż w Polsce. Może to będzie temat na cały odcinek, ale jedną z pierwszych rzeczy, na które zwróciłam uwagę, to gniazdka elektryczne. Tutaj są takie gniazdka elektryczne, jak w Wielkiej Brytanii. Mają taki 3 otwory i włącznik.
można gniazdko włączyć i wyłączyć. Każde gniazdko tak wygląda, więc jeśli planujecie podróż do Dubaju, to weźcie ze sobą taki konwerter. Takie małe urządzenie, które zmienia wtyczkę. Trzecią rzeczą, która jest dosyć nieprzyjemna, to ceny internetu. Kiedy mieszkaliśmy w Niemczech i płaciliśmy jakieś 10 euro za miesiąc za doładowanie telefonu, myśleliśmy, że to dużo. Ale tutaj za 10 euro, za jakieś 45 zł, czy 45 dirhamów, bo złotówka to tyle samo co dirham, możesz kupić może 1 gigabajt, maksymalnie 2 gigabajty internetu, a za internet w mieszkaniu płacimy 400 dirhamów za prędkość chyba 100 megabajtów. Więc jest bardzo drogo. Poza tym jest problem, żeby używać różnych komunikatorów. Skype na przykład nie funkcjonuje bez VPN. Tak samo jest z WhatsAppem, to znaczy WhatsApp calls, czy rozmowy na Messengerze na Facebooku. Też potrzebuje VPN-u, żeby dzwonić do znajomych czy rodziny. Następna rzecz, która jest zaskakująca, to woda w kranie pochodzi z morza. Jest mało krajów na świecie, które wykorzystują wodę z morza do picia i ją odsalają. Odsalają, czyli usuwają z niej sól. Ale ponieważ Dubaj jest krajem pustynnym, nie ma tutaj za dużo wody, jest jakaś oaza, ale oczywiście to nie wystarcza. Ponad 90% wody w Dubaju pochodzi właśnie z morza. To jest woda odsalana. Chociaż w internecie możemy przeczytać, że taka woda z kranu jest dobra do picia, to ja myślę, że ma dosyć intensywny smak. Niestety, bo zawsze piłam wodę z kranu. Myślę, że to jest bardziej ekologiczne. I mam trochę dylemat, czy powinnam pić niesmaczną wodę z kranu, czy jednak pić wodę z butelki, które być może w Dubaju były transportowane w wysokich temperaturach i to też nie jest zdrowe. Następna rzecz. Baseny i siłownie w hotelach. Zawsze myślałam, że mieć basen w budynku czy siłownię to jest coś bardzo luksusowego. Okazuje się, że wcale nie, bo to, że mój mąż pracuje w Dubaju, wcale nie znaczy, że nagle jesteśmy bardzo bogaci. A jednak, jak szukaliśmy mieszkania, to właściwie wszystkie budynki, wszystkie wieżowce na naszym osiedlu i na osiedlach dookoła mają basen i mają siłownię. Czasem to jest jakaś mała siłownia, gdzie są 2-3 maszyny, albo taka fajna siłownia, gdzie już jest cały profesjonalny sprzęt. Więc to jest świetne. Czuję się bardzo komfortowo z myślą, że mam basen i mogę pójść popływać, ale oczywiście mieszkam tutaj już 1,5 miesiąca i byłam na basenie 2 razy. Tak to jest. Następny punkt. Dostawy. Wszystko można zamówić. Nie trzeba wcale wychodzić z domu. To jest logiczne, bo kiedy tutaj jest tak bardzo gorąco, przynajmniej w lecie, przez jakieś 4 miesiące w roku jest nieznośnie gorąco. Dzisiaj są obecnie 43 stopnie Celsjusza. Mega upał, mega słońce. Ciężko w ogóle przejść przez 5 minut. Więc iść na zakupy nie chce się. Można wszystko zamówić przez aplikację. Ja mam aplikację, która nazywa się Talabat i tam jak gotuję, mogę sobie zamówić kilka produktów. I znowu, to nie jest jakiś straszny luksus, bo za dostawę, którą dostanę w ciągu 30-45 minut, muszę zapłacić 3,5 dirhama, 3,5 złotego. Kiedy kupuję więcej produktów, to już ma sens. Szczególnie, że jedzenie i produkty higieniczne są droższe
droższe niż w Polsce. Nie jakoś dużo droższe, ale jednak jedzenie jest w większości importowane. Owoce, warzywa, to wszystko importują, więc logiczne, że ceny są wyższe. Jak już mówiłam o pogodzie, jest mega gorąco, chociaż ja lubię ciepło, więc czasem i tak idę do supermarketu z moimi torbami płóciennymi, bo dostawcy przywożą wszystko w plastiku. Ale co mnie zaskoczyło, naprawdę mnie zaskoczyło, to wilgotność powietrza. Kiedy idę rano na spacer z psem, jest tak wilgotno, że po 10 minutach cała koszulka jest mokra. Co chwilę muszę wycierać pot z czoła, mam mokre włosy, no i oczywiście po powrocie ze spaceru natychmiast muszę wziąć prysznic. To niesamowite. I wydawałoby się, że Dubaj jest krajem pustynnym. Wszyscy mówią, a pustynia, wielbłądy, nie ma wody. Tak, ale jest to też kraj nad morzem. Kiedy mamy takie wysokie temperatury, to ta woda paruje, idzie do góry i szczególnie rano ma się wrażenie, że się spaceruje w saunie. Bardzo nieprzyjemne. No, jak wspomniałam, spaceruję z psem, bo od niedawna jesteśmy rodziną zastępczą dla psa, ale posiadanie psa w Dubaju nie jest takie proste. Jest legenda, nie wiem na ile to jest stereotyp, a na ile prawda, że muzułmanie, Arabowie może bardziej generalnie, nie lubią psów. Jeśli jesteście muzułmanami albo Arabami, napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o psach. Z mojego doświadczenia wiem, że to nie do końca jest prawda, bo rodzina mojego męża, Egipcjanie, lubią psy. Nigdy nie mieli, ale lubią i mój mąż też. Ale z tego powodu prawdopodobnie nie ma zbyt wielu psów i nie można chodzić z psem do wielu miejsc. W wielu publicznych miejscach jest zakaz przebywania z psem. Poza tym pies musi być cały czas na smyczy, nigdy nie może biegać sam. No i jest niewiele parków. Oczywiście jest gorąco, nie ma wody, więc nie ma tak dużo zieleni, ale nawet kiedy już jakiś skwer, jakiś park jest, no to często widać tabliczki, zakaz wprowadzania psów. Niestety. Chociaż na moim osiedlu jest taki mały park, gdzie z psem można pobiegać i są też śmietniki na psie kupy. Na szczęście. No i jeszcze jedna ciekawostka, jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, to, że chociaż obcokrajowcy mogą kupić mieszkanie w Dubaju, to mieszkanie nie do końca będzie ich. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że po 99 latach to mieszkanie wróci do państwa. Będzie znowu należało do państwa. A więc możesz kupić, twoje dzieci będą miały to mieszkanie, może wnuki, ale potem niestety przepada, tracisz. No, to wszystko w tym odcinku o ciekawostkach z życia w Dubaju. Jeśli podoba Ci się taka forma nauki, chcesz więcej takich vlogów, to napisz mi w komentarzu i zapraszam Cię też serdecznie na moją stronę internetową www.polskidaily.eu, gdzie jest dużo ćwiczeń do nauki języka polskiego. Zapraszam Cię też na mojego Instagrama polski_daily, gdzie codziennie dodaję jakieś ciekawostki, nagrania, słownictwo i tak dalej. No i ostatnia rzecz, posłuchaj mojego podcastu, znajdziesz go na Spotify, Apple Podcast i na wszystkich platformach z podcastami. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.